Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką bluzeczkę z krótkim rękawem. Tak prezentuje się w przybliżeniu wzorek. Biegną nam takie dwa ładne łańcuszki poziomo, więc wydaje mi się, że bardzo przypomina wzorek na drutach, więc polecam, jeśli lubicie takie robótki wyglądające jak na drutach. Moja bluzeczka powstała do kompletu, do spódniczki, która już jest na moim kanale, także serdecznie polecam sprawdzić, jak zrobić taką spódniczkę. Mam nadzieję, że spodoba Wam się właśnie taki komplecik. Miało pasować, myślę, że pasuje, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taka wersja na wiosnę czy też na lato. Spódniczka jest na kanale, oczywiście serdecznie zapraszam, natomiast dzisiaj pokazuję, jak zrobić taką bluzeczkę. Bluzeczkę również będę robiła z tej samej włóczki co spódniczkę, czyli dalej używam włóczki od firmy Kokonki. Jest to włóczka 100% bawełny, z tym, że 50% jest to bawełna regenerowana, 4 nitki. Ja użyłam dokładnie 275 gramów na tą bluzeczkę, więc jeśli chcecie zrobić sobie taką letnią bluzeczkę, to polecam wszelkiego rodzaju cienkie włóczki, po to, żeby właśnie ten ubiór był taki lekki i przewiewny. Właśnie bardzo dobre nadają się motki niteczkowe z luźnymi nitkami, one są wtedy takie lekkie, przewiewne, ale jak najbardziej, jeśli nie macie innej włóczki, to po prostu użyjcie tą, którą lubicie, bądź zróbcie próbkę i sprawdźcie, czy Wam odpowiada. Dobrze, jeśli chodzi o szydełko, to tą bluzeczkę wykonuję szydełkiem 3,25. Nie jest konieczne akurat to szydełko, natomiast przez to jest ona taka luźniejsza, nie ma takiego sztywnego wzorku. Natomiast jeśli nie macie tego szydełka, również można użyć szydełka 3 mm i ja też używam 3 mm po to, aby wykończyć sobie tutaj ściągacz na boku, na dekolcie, na rękawkach. Więc jeśli używacie innej włóczki bądź tej, po prostu dostosujcie szydełko, rozmiar szydełka do Waszej włóczki. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję, w taki sposób robimy sobie tą bluzeczkę w jednym kawałku. Wzór wykonuje się pionowo, zaczynamy od tej krawędzi, robimy sobie przestrzeń na dekolt, kończymy robić panel tylny i później panel przedni. Wszystko robimy jak gdyby w jednym kawałku. Następnie łączymy razem te dwa panele i wykonujemy sobie drugą część na ramię. Po zrobieniu tej bluzeczki, tego panelu zszywamy, dorabiamy jeszcze rękawki tutaj na boku. U mnie jest to delikatne tutaj zaokrąglenie, natomiast oczywiście wielkość tego rękawka może być dłuższa. Później oczywiście również to samo robimy na dole, czyli robimy sobie wykończenie tutaj takim ściągaczem i to samo robimy na górze, na dekolt. W zasadzie do tego wykończenia wykorzystuję tylko jeden wzór, więc jeśli już zrobicie sobie po prostu, na przykład opanujecie ten wzór na rękawkach czy na dekolcie, to samo po prostu trzeba zrobić zarówno na dole, na górze, jak i po bokach. Jeśli chodzi o bluzeczkę, jeśli chodzi jeszcze o krój, moja jest tutaj dosyć taka szeroka, na dole jest zawężana. W trakcie robienia powiem Wam, na co zwracać uwagę, jeśli chcecie, żeby nie była tutaj tak bardzo zawężana, jak również zwracam uwagę na to, jak wykończyć sobie ten dekolt, jak i sobie zrobić przestrzeń, no i oczywiście na rękawy. Robię tą bluzeczkę w jednym panelu po to, żeby ta część ładnie się układała, żeby nie miała tutaj żadnych szwów, żeby ładnie na ramieniu po prostu bluzeczka leżała. Jeśli sprawia Ci to trudność robienie bluzeczki w jednym panelu, jak najbardziej możesz spróbować zrobić osobną, ale wtedy pamiętaj, że trzeba sobie po prostu zszyć tutaj na górze bluzeczkę, zanim zaczniesz wykańczać dekolt. Ok, tak prezentuje się bluzeczka w przybliżeniu. Jeszcze raz tutaj pokazuję, jest naprawdę bardzo fajna, luźna, przewiewna, więc myślę, że warto sobie zrobić taki t-shirt, taki podkoszulek. Z lewej strony nie mamy wzorku, więc bluzeczka jest tak naprawdę tylko tutaj prezentuje się ładnie na prawej stronie. Wzór, który Wam pokażę na tą bluzeczkę, jeszcze nic z niego nie robiłam, aczkolwiek mam podobny sweterek, taki biały, ale to nie jest ten sam wzór. Ten robi się o wiele prościej, więc po prostu zapraszam do sprawdzenia, jak wykonać ten wzór, a z tego wzoru oczywiście mogą powstać jeszcze przeróżne inne rzeczy. Ja mam w planach zrobić sobie taki top
z krótkimi rękawami, na ramionczkach w zasadzie, więc mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze zrobić i pokazać Wam, jak będzie wyglądał. Także serdecznie zapraszam na film. Tak wygląda schemat graficzny tej bluzeczki. Jest bardzo prosty. Robimy go tak naprawdę w jednym kawałku, tak jak tutaj widzicie. Natomiast na początek musicie sobie zaplanować szerokość Waszej bluzeczki po to, aby wiedzieć, ile centymetrów będziecie mieć na ramiona i ile centymetrów zostawicie sobie w środku na dekolt. Ja już mniej więcej sobie zaplanowałam, że po 10 centymetrów zostawię sobie na ramiona i mniej więcej około 30 cm tutaj ta część na dekolt, co w sumie da mi szerokość około 50 cm. I to jest na początku ważne, żebyście wiedzieli, jaka będzie szerokość Waszej bluzeczki. Następnie musimy zrobić próbkę, żeby wiedzieć, ile nabrać oczek, żeby uzyskać całkowitą długość bluzeczki, zarówno panelu przedniego, jak i panelu tylnego, ponieważ tą część wykonujemy w jednym kawałku. Czyli na przykład, jeżeli docelowo chcecie bluzeczkę, żeby miała długość 50 cm, to musicie zrobić na 100 cm, zarówno żeby pokryła również plecy, ponieważ ta część, ten pasek na początku wykonujemy wspólnie, razem. Potem wydzielimy sobie w taki sposób, że wykonamy panel tylko tylny, wykonamy również panel przedni i później ponownie połączymy tutaj takim paskiem, żeby stworzyć ponownie ramię przednie razem z tylnym. Więc na początku pokażę Wam, jak wygląda próbka. Wy natomiast musicie sobie obliczyć odpowiednią liczbę oczek po to, żeby dała Wam odpowiednią długość Waszej bluzeczki. Czyli zobaczcie, po złożeniu to właśnie będzie mniej więcej tak wyglądało. Następnie musicie właśnie podzielić sobie, ile centymetrów zrobicie tego paseczka na ramiona, później ile centymetrów będzie w środku i z powrotem tyle samo centymetrów na drugie ramię. Więc ja na razie skupię się, żeby pokazać Wam, jak wygląda wzór na próbce i w dalszej części pokażę Wam, jak po kolei będziemy robić tą bluzeczkę. Ok, czyli przydadzą nam się dwa znaczniki. Przyda nam się też również na początku trochę mniejsze szydełko, 3 mm. Ogólnie pracuję na tym większym, ale ten początkowy łańcuszek i pierwszy rząd robię mniejszym szydełkiem, ponieważ on ma tendencję do rozciągania się względem kolejnych, więc warto ten pierwszy łańcuszek zrobić mniejszym szydełkiem. Robię pętelkę podstawową i nabiorę powiedzmy 10 oczek. W ogóle do wzoru potrzeba parzystą liczbę oczek, ale nie ze względu, że wzór tego wymaga, tylko dlatego, żeby po prostu bluzeczkę równo podzielić na pół. Czyli dobierajcie parzystą liczbę oczek. Ja dosłownie nabiorę tylko tutaj 10 oczek, żeby Wam pokazać, jak wygląda wzór. Mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tyle wystarczy. Oczywiście robię jeszcze jedno oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru, czyli przytrzymuję sobie tutaj paluszkiem, które było moje ostatnie. Odwracam łańcuszek i pracuję na tej tutaj tylnej pętelce, czyli na drugiej pętelce. Ta jest pierwsza, ta jest druga. Robię narzut, wbijam się w tą tylną tutaj pętelkę, przekładam włóczkę pod, pobieram włóczkę, przekładam tylko przez jedną pętelkę, znowu pobieram i przekładam przez 3. Znaczymy sobie to oczko początkowe, ponieważ ono będzie później trudne do znalezienia, więc zachęcam znaczyć krawędzie, zarówno początkową, jak i końcową. I znowu narzut, wbijam się w kolejną pętelkę, przekładam pod, pobieram, przekładam tylko przez jedną. Tu jest bardzo ważne, żebyście przełożyli tylko przez jedną pętelkę, a dopiero w następnym przez 3, czyli tutaj przez jedną, pobieram przez 3 i znowu narzut, cały czas tak samo. Tak naprawdę to jest jeden ścieg na ten wzór. Wzór będzie się składał z 2 ściegów, więc on naprawdę bardzo prosto się go robi, tylko po prostu na początku musimy sobie tutaj przejść przez ten pierwszy rząd. I zaraz Wam pokażę, co dalej. Jestem tutaj już na końcu. Zrobiłam sobie pierwszy rządek. I to jest rząd
który wykonujemy na naszej prawej stronie. Tak będzie wyglądał rząd na prawej stronie. Następnie robię oczko do góry, ale zmienię sobie już szydełko na większe, na te 3,25 i teraz już będę pracowała na większym. Tak jak powiedziałam, jeżeli zrobicie jednym szydełkiem, może się okazać, że ta krawędź będzie po prostu szersza względem następnych, więc warto zmienić po zrobieniu pierwszego rzędu na mniejsze szydełko. Oczko do góry, odwracam robótkę na lewą stronę i teraz tak, tutaj musimy się bardzo pilnować, ponieważ wzór wykonuje się troszeczkę inaczej w całości niż w pierwszym oczku. W pierwszym oczku zrobimy sobie narzut i zrobimy oczko ścisłe z narzutem w całą pętelkę, czyli wbijam się w całą pętelkę, przekładam włóczkę pod tą pętelką i tą pętelkę od razu przekładam również przez te dwie pętelki. Oczywiście znowu znaczymy sobie pierwsze oczko, też tutaj jest bardzo ważne. Teraz wykonujemy inaczej, czyli pierwsze oczko zawsze na początku będzie wyglądało w taki sposób, natomiast kolejne już troszeczkę inaczej. Czyli tak, nie robię narzutu, tylko teraz ponownie wbijam się to oczko, które przed chwilą przerobiłam. Zobaczcie, tutaj widać niteczkę, która się ciągnie jeszcze z tego oczka, więc jeszcze raz się wbijam w to oczko, przekładam jeszcze raz włóczkę pod tym oczkiem i dopiero teraz wbijam się w drugie oczko. Przekładam również włóczkę pod tym oczkiem i mam 3 pętelki. Tą pętelkę przekładam przez te dwie. Zobaczcie, w taki sposób. Jest to bardzo ściek podobny do oczek ścisłych z narzutem, z tym, że tutaj narzut powstaje z poprzedniego oczka. Zobaczcie, mam 2 oczka, więc wbijam się ponownie w to, które przed chwilą przerobiłam, czyli w drugie. Przekładam włóczkę pod tym oczkiem i wbijam się w trzecie, czyli w moje kolejne oczko, które muszę przerobić. I znowu tą pętelkę przekładam przez dwie. Czyli nie robimy narzutu, tylko wbijamy się szydełkiem w poprzednie oczko, które przed chwilą przerobiliśmy. Pobieramy tą włóczkę pod tym oczkiem, pobieramy pod następnym i przerabiam przez dwie pętelki. Ja przerobię do końca i pokażę Wam, dlaczego tak właśnie robimy. Jeszcze tutaj do końca. Robimy luźno, nie zaciskamy sobie zbytnio tych pętelek, żeby po prostu łatwo przechodziły. Tak, i mam ostatnią pętelkę. Raz. I tutaj ostatnia, dwa. I oczko do góry. I zobaczcie, dzięki temu, że właśnie w taki sposób wykonujemy ten ściek, te łańcuszki od razu tutaj nam powstają blisko siebie i ładnie tworzą wzór. To jest dokładnie to, co widzieliście u mnie na bluzerce, czyli te 2 łańcuszki i w środku ten wzór. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest wszystko. Dosłownie tylko te 2 rzędy powodują, żeby powstał taki ładny wzór. I teraz z powrotem wracamy na prawą stronę i wykonujemy ten sam pierwszy ściek, który Wam pokazywałam, tylko teraz musimy się wbijać w tą tylną pętelkę po to, żeby zostawić tutaj te 2 łańcuszki. Zobaczcie, odwróćcie sobie Waszą robótkę do tyłu i sprawdźcie, która pętelka jest taka ostatnią pętelką. I tutaj wykonujemy dosłownie ten ściek, który był w tym pierwszym wzorze. Czyli zobaczcie, narzut, tylna pętelka, przekładam pod pętelką włóczkę, pobieram, znowu przekładam tylko przez jedno oczko, pobieram i przez 3. I znowu wpinamy sobie znacznik i przerabiamy tak do końca, z tym, że zawsze już tutaj wbijamy się w tylną pętelkę. Czyli mamy tutaj tak samo. Jeśli zaczniecie się wbijać w całą pętelkę, to zauważycie, że zginie Wam ten łańcuszek, więc tutaj musicie patrzeć, jak biegnie łańcuszek i w którym pętelkę trzeba się wbić. A tak naprawdę to jest ostatnia pętelka od tego łańcuszka, więc myślę, że łatwo ją tutaj rozpoznać. I zobaczcie, przerabiam sobie cały czas tak samo. Raz i 2. Raz i przerabiam przez 3.
I znowu wypinam znacznik. W ostatnim oczku robię całe oczko, czyli tutaj nabieram 2 pętelki i też przerabiam tak samo. Mamy zrobione. Znowu kolejny rząd na prawej stronie. I oczko do góry i przechodzimy na lewą stronę. I tak jak Wam tutaj wspominałam, pierwsze oczko to robimy z narzutem, oczko ścisłe z narzutem w całą pętelkę, natomiast już kolejne oczka narzut pobieramy z poprzedniej pętelki. Albo możemy przerabiać sobie na tą stronę, albo tutaj od tej strony. To wszystko zależy, jak Wam jest wygodniej. Trzeba sobie wypracować swoją metodę. Ja oczywiście nie zaznaczyłam tego oczka, ale tutaj też trzeba sobie zaznaczyć to oczko, póki jeszcze pamiętamy, które. Tak jak mówię, wtedy łatwo go zgubić i zaczyna nam się robótka zmniejszać. Ok, i zobaczcie, dochodzę do ostatniego. I znowu tutaj jest moje ostatnie oczko i przerabiam. Oczko do góry i zaczynam dokładnie to samo, czyli zobaczcie, narzut, tylna pętelka, pobieram przez jedno, pobieram przez 3. Czyli tak naprawdę wykonujemy 2 rzędy. Pierwszy rząd, który wykonywaliśmy, to był właśnie ten tutaj, czyli takie, no ciężko mi to nazwać, dokładnie ten ściek, który pokazuję. Natomiast właśnie na lewej stronie robimy takie półsłupki, przepraszam, oczka ścisłe z narzutem z poprzedniego oczka. I dzięki temu powstaje nam właśnie taki fajny wzorek. On jest naprawdę bardzo miękki, a jednocześnie jest właśnie przewiewny, delikatny. Także nie tylko na takie bluzeczki. Ja jeszcze planuję zrobić taki top, więc mam nadzieję, że również Wam się spodoba wersja bez rękawów, top beki na ramionczkach. Ok. I zobaczcie, znowu jestem na końcu. Oczko do góry i tak jak tutaj mówiłam, narzut w pierwszym oczku, narzut, oczko ścisłe, w kolejnych narzut z poprzedniego oczka. Dobrze, myślę, że już nie muszę tego tak do końca pokazywać. Już na pewno wiecie, jak to zrobić. Po prostu trzeba sobie samemu zrobić taką próbkę. Tak to będzie właśnie wyglądało. Próbkę lepiej zrobić większą, żeby była bardziej miarodajna i gdy macie już gotową próbeczkę, trzeba wziąć, zmierzyć, ile oczek zajmuje ile centymetrów. Tutaj lepiej mierzyć przy tej krawędzi niż przy tej, bo ta może być troszeczkę dłuższa, zwłaszcza jeśli nie zmieniliście szydełka. I zobaczcie, u mnie 10 cm daje około, przepraszam, 10 oczek dało mi około 4 cm, czyli odpowiednio trzeba sobie przemnożyć, jeżeli potrzebuję ileś, w zależności od tego, jaką długość tej bluzeczki tutaj potrzebujecie. No i właśnie, gdy mamy już tą próbeczkę zrobioną, wtedy sobie możemy dokładnie zapisać to, co nam wyszło, czyli moje 10 oczek to były 4 cm, czyli na przykład, jeżeli chcę mieć długość zarówno panelu przedniego, jak i tylnego w sumie 100 cm, tutaj 100 cm, zapisuję pod centymetrami, to szukam oczywiście liczby oczek. I gdy sobie pomnożymy to na krzyż i podzielimy przez tą liczbę, wyjdzie nam liczba. U mnie akurat tutaj wychodzi równa liczba 250 oczek, natomiast jeżeli wyjdzie po przecinku, zaokrąglamy oczywiście do liczby całkowitej i do liczby parzystej. I tak mniej więcej sobie to mierzymy. Następnie wykonujemy właśnie cały taki długi pasek do momentu, aż uzyskacie Waszą szerokość na ramiona. Tak to wygląda u mnie. U mnie już jest troszeczkę więcej przerobione, ponieważ ta następna część jest bardzo prosta, więc również pokażę Wam na małej próbeczce. Ale chodzi mi teraz o ten paseczek tutaj. To jest wykonywane razem, czyli zobaczcie, panel przedni,
tylni do momentu, kiedy mam tutaj ramię. I tutaj dosłownie wyszło mi około chyba 10 cm, tak jak sobie zaplanowałam. I zaraz Wam powiem, w którym momencie kończymy. Może być więcej, może być mniej, tak jak mówię, to jest wszystko około. Jeśli macie już wykonaną tą część, ten pasek, przechodzimy do wykonania panelu przedniego, czyli w tym momencie zatrzymuję się, wydzielam sobie w taki sposób, żeby jeszcze zostawić kilka oczek na środku. Czyli na przykład, jeżeli ja miałam 250 oczek tutaj, to zostawiam sobie oczka tutaj po to, żeby dekolt ładnie się układał, żeby był bardziej okrągły niż właśnie na płasko, żeby miał takie wcięcie. I ja tutaj zostawiłam sobie dosłownie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oczek. Zobaczcie, zostawiłam w środku 10 oczek, co mi daje w sumie około 5 cm, czyli od tych 250 oczek, które miałam, odliczam w środku równo 10. Oczywiście mamy bardzo ładne, równe oczka, więc trzeba sobie je tutaj policzyć. Czyli u mnie tak, a w tym momencie na panel przedni zostało 120 oczek. Panel tylni też 120, a w środku również mam tutaj 10 oczek, tak? Czyli w sumie 250 oczek, 10 w środku i 120 panel tylny, 120 panel przedni. Również w taki sposób musicie sobie to mniej więcej podzielić, żeby na panelach zostało tyle samo oczek i w środku tyle, ile potrzebujecie. Tak jak Wam powiedziałam, mam tutaj około 5 cm. Również zostawcie parzystą liczbę oczek, żeby oczywiście równo sobie podzielić panel. I gdy jesteście w tym momencie tutaj, już Wam pokażę bliżej, czyli tak naprawdę, ponieważ idziemy góra-dół, więc następnym rzędem jest wykonanie rzędu na prawej stronie. Jest to rząd rozdzielający. Czyli zobaczcie, tak jak tutaj u mnie widać, ostatni rząd, który wykonałam, zanim rozdzieliłam, jest już tutaj rząd na prawej stronie. I tutaj jest sprawa bardzo prosta, ponieważ ostatnie oczko, które sobie zaznaczyłam, nie dochodzę już dalej, tylko po prostu zawracam. Czyli zobaczcie, to jest dokładnie ten sam moment tutaj wcięcia, co u mnie. Po prostu tu powiedzmy zostawię sobie tylko 2 oczka, bo mam małą próbkę, ale po prostu w pewnym momencie robię oczko do góry, odwracam i robię sobie ściek taki sam, jak wcześniej robiliśmy. Czyli tutaj jest bardzo prosto. Po prostu panel przedni robimy tylko do pewnego momentu i teraz robimy przestrzeń na dekolt, pomijamy tą przestrzeń i robimy sobie tylko panel przedni. Czyli po prostu będziemy tworzyć tutaj tą górę. Panel przedni, natomiast, czyli to jest, zobaczcie, dokładnie to u mnie widać. Ja sobie doszłam tutaj do 120 oczka, zawróciłam i teraz robiłam sobie dosłownie tą część środkową, czyli tą szerokość na dekolt. Te brzegi tutaj, one się troszeczkę mogą Wam zawijać, nie szkodzi, wszystko sobie ładnie wykończymy, więc tym się nie przejmujcie, dokładnie również tym brzegiem, natomiast bardzo ważne, żeby nie gubić oczek, bo jeśli zaczniecie gubić te oczka, to rzeczywiście panel się będzie po prostu wykrzywiał i będzie będzie po prostu nierówny. I teraz tak, ja mam zrobioną już tą część, to jest mój przód i jestem w miejscu, w którym będę już łączyła, ale zanim to zrobimy, oczywiście musimy zrobić sobie panel tylny. Panel tylny robimy dokładnie tak samo, tylko musimy po prostu doczepić sobie włóczka. Czyli gdy przerobicie sobie już panel przedni, on nie musi być do końca w całości przerobiony, zawsze można podrobić trochę tylnego, w zależności od tego, na jakiej włóczce pracujecie. Ja akurat pracuję włóczka, która jest ciągiem nieprzerywana, więc niestety musiałam obciąć i przerabiać tutaj panel tylny. I zobaczcie, w panelu tylnym pomijamy te oczka, które zostawiliśmy sobie na dekolt, wbijamy się w kolejne oczko, które by było tutaj w panelu tylnym, czyli na przykład ja tutaj na mojej próbce powiedzmy zostawię sobie tylko 2 oczka, bo jest malutka, więc w dalszej części również muszę zacząć od tego wzoru, czyli po prostu wbijam się też tutaj w tylną pętelkę, żeby była kontynuacja wzoru, robię sobie pętelkę podstawową,
zmniejszam, przekładam tutaj pod tą pętelkę, robię oczko łańcuszka i jeszcze raz w tej samej pętelce wykonam dokładnie ten sam wzór, który jest na tej prawej stronie. Czyli tutaj jest raz i dwa. Tak? I oczywiście tą pętelkę też trzeba sobie tutaj zaznaczyć. I tutaj nic się nie zmienia, pracujemy dalej tak samo, wykonujemy panel tylny. Chodzi tylko o to, żeby skończyć w tym miejscu, które Wam pokazuję, czyli na dekolcie mamy mieć właśnie ten ściek, natomiast dalej już tutaj pracujemy sobie na prawej stronie, wykonując w ten sposób. I z kolei panel tylny również pracujemy już tylko do tego momentu, wykonując dokładnie tyle samo rzędów na panelu przednim, co na panelu tylnym. Oczywiście te rzędy bardzo łatwo widać. Zobaczcie, ja mam tutaj już zrobioną tą część, więc one się tak ładnie tutaj schodzą, tak? Zobaczcie, te podwójne rzędy, one ładnie ze sobą leżą, ładnie się na siebie nakładają, więc widzimy, ile takich rzędów musimy zrobić, żeby mieć tak same równe panel przedni, jak i tylny. Jeszcze oczywiście ważna rzecz, o której nie wspomniałam. Dla mnie panelem przednim jest ten panel, w którym te łezki na dole mają, tutaj się spotykają, a góra jest takim ptaszkiem, takim literką V, jak możecie tutaj zauważyć, czyli literka V jest tutaj, to jest dla mnie przód. Natomiast oczywiste jest to, że jak robimy wzór na panelu również tylnym, to gdy sobie go odwrócicie, to będzie na odwrót. Ten V będzie w tą stronę teraz, tak? Czyli ten dzióbek jest na dole, a te ramionka są tutaj w ten sposób. I to jest ważne, żebyście się właśnie nie pomylili przy podzieleniu sobie tego panelu i wykonywaniu części tutaj tej, co Wam pokazywałam. Ale to tak naprawdę widać, więc myślę, że trzyma nas też wzór, więc nie da się po prostu inaczej tego zrobić. Ok, ja mam przerobione już dwa panele, panel tylny i panel przedni. Natomiast zajmijmy się teraz tu połączeniem. Ja mam, jak powiedziałam Wam, niteczkę z jednego motka, więc musiałam sobie przeciąć i robić panel tylny. Natomiast jeśli robicie z różnych motków i macie możliwość nieprzecinania nitki, to zostawiajcie nitkę prowadzącą na panelu przednim, ponieważ będziemy łączyć sobie na panelu przednim. Czyli panel tylny wykonujemy tutaj do tego momentu, w którym byliśmy na lewej stronie. Oczywiście liczba takich rzędów w środku musi Wam się zgadzać w taki sposób. Policzcie sobie w środku te rzędy, żeby Wam po prostu się zgadzała i była dokładnie taka sama. Natomiast ten ostatni tutaj rząd zrobiony na lewej stronie po prostu zamykamy, czyli robię ostatnią pętelkę, oczko ścisłe, przekładam i zamykam i zostawiam. Natomiast w następnej kolejności zaczynam łączenie od rzędu na prawej stronie, czyli musicie sobie zostawić nitkę prowadzącą na panelu przednim. Jeżeli tak jak ja nie mieliście tego, to musiałam sobie po prostu jeszcze ją tutaj doczepić. Zaczynamy od łączenia tutaj na panelu przednim. I pierwszy rząd do łączenia oczywiście wykonujemy rząd na prawej stronie, czyli dokładnie to są te nasze takie powiększone półsłupki, pomniejszone słupki. Nie wiem, jak to nazwać. No i teraz zobaczcie. Przechodzimy do tego miejsca, w którym tutaj mieliśmy zostawione 10 oczek, więc również muszę nabrać te 10 oczek. Wy nabierzcie tyle, ile zostawiliście sobie w tej części. Warto sobie na przykład wpiąć tutaj znacznik w ostatnie oczko, żeby się nie pomylić. Następnie dokładamy tyle oczek, ile mieliśmy przerwę. Czyli ja dokładam 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz wbijam się tutaj, oczywiście w tą krawędź panelu tylnego, tak, tutaj wyszukuję sobie, tutaj tak naprawdę można zacząć od całej pętelki, żeby to połączenie było bardziej stabilne, więc zaczynam od narzutu i można albo w całe oczko, albo w tylną pętelkę, jeśli to nie będzie zbytnio, ale być może będzie za duża dziurka, więc tutaj wyjątkowo można się wbić
całą pętelkę i oczywiście przerobić sobie ten nasz tutaj ściek, starając się bardzo blisko robić, żeby nie był zbyt rozciągnięty. No i jeżeli też macie taką możliwość, można sobie zaznaczyć tutaj to oczko pierwsze, żeby nam się nie pomyliło z tym oczkiem od łańcuszka. Tak, mam tutaj w taki sposób to zrobione. Następnie oczywiście wykonuję ten sam ściek tutaj na panelu tylnym, czyli dokładnie to samo. Coś mi tutaj nie chciało przejść. I jak wykonam ten panel tylny, oczywiście odwracam go, wykonuję ściek na tej stronie i jak dojdę do tego momentu, to pokażę Wam, jak przerobić ten łańcuszek. Ok, słuchajcie, przerobiłam sobie na tylnym panelu całą prawą stronę i wróciłam tutaj, jestem na lewej stronie, czyli jakby jestem na lewej stronie w tym punkcie, licząc tutaj z przodu, to tak jakbym po prostu teraz była na lewej stronie w tym momencie. Czyli zobaczcie, doszłam sobie do tego momentu, tutaj, i wykonuję teraz ściek na prawej stronie, tak? Czyli jesteśmy dosłownie tutaj w tym punkcie. I tutaj, żeby przerobić ten łańcuszek, zrobimy sobie go w taki sposób, że tak jak miałam tutaj zaznaczone ostatnie oczko tutaj z panelu tylnego, je również przerobię jeszcze tutaj w tej pętelce, którą mam zaznaczoną. Czyli już sobie tutaj wepnę. To jest moja ostatnia pętelka. W taki sposób. Natomiast teraz będę pracowała tutaj na tej tylnej pętelce. Mam nadzieję, że ją tutaj widać. O, zobaczcie ta. Tak jak na początku robiliśmy właśnie łańcuszek i pracowaliśmy na tylnej, tak teraz tutaj zrobię to samo. Można zmienić szydełko na trochę mniejsze, żeby właśnie lepiej się było tutaj wbić, ale robimy ten sam ściek, czyli zobaczcie, znowu wbijam się w poprzednie miejsce, pobieram tutaj włóczkę, ale tym razem muszę podważyć sobie tutaj tą pętelkę. O, ona jest niestety troszeczkę mała, trzeba sobie ją tak wyciągnąć. Mam, przekładam przez tą pętelkę i znowu wbijam się w tą samą pętelkę, żeby pobrać i wbijam się w następną, taką środkową. Znowu sobie można tutaj delikatnie podważyć igiełką, wyciągnąć tą pętelkę i mamy drugie oczko. Znowu jeszcze raz w tą samą i w kolejną teraz. Już poszła lepiej. Czyli wykonujemy dokładnie ten sam ściek, tylko musimy go po prostu troszeczkę tutaj zmienić, sposób wykonywania, po to, żeby mniej więcej zrobić podobną krawędź. Ona będzie troszeczkę może inna od tej na początku, ale bardzo podobna. Zobaczcie. Jeszcze raz tutaj w tą tylną. I mam tu dosłownie jeszcze do przerobienia 2 oczka. Tu jest jeszcze jedna pętelka. Niestety jest to chyba taka trochę ciężka, ciężki rząd do przerobienia, ale trzeba przez to przejść. I ostatnia pętelka tutaj jest pod. I dalej robimy sobie ten sam ściek, czyli zobaczcie, już wchodzę na oczko z mojego panelu głównego, czyli mogę sobie usunąć. Pobrałam sobie jeszcze raz pętelkę z poprzedniego, ale tym razem wbijam się już w całe tutaj oczko. Już teraz powinno iść łatwiej ta część tutaj. Oczywiście trzeba dobrze patrzeć, czy macie tą samą liczbę oczek,
znaczyć sobie i patrzeć, czy dobrze idzie. No nie jest aż tak dokładna, tak sama tutaj ta część, co ta pierwsza, ale jest bardzo podobna. Myślę, że tak po prostu u mnie tutaj to zostanie. I teraz tak, oczywiście przerabiamy sobie wzór dalej, już mamy tą część połączoną, robimy te rzędy już w panelu przednim i w panelu tylnym, czyli cały czas tak samo i oczywiście robimy dokładnie tyle samo tych rzędów, co tutaj. Czyli zobaczcie, licząc z tym miałam raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 takich rzędów tutaj podwójnych, plus ostatni oczywiście będzie dokładnie taki sam z tej strony. Więc ja przerabiam sobie 9 takich rzędów i powiem Wam, co dalej. I ja już skończyłam robić całość. Oczywiście liczymy sobie, czy mamy dokładnie tyle samo rzędów z jednej, jak i z drugiej strony. I ostatnim rzędem jest rząd tutaj na prawej stronie, dokładnie po to, aby te dwie krawędzie były takie same. Czyli tutaj dwie krawędzie muszą być takie same. Z tej strony ja już zaczęłam sobie zszywać, więc nie mogę jej znaleźć, ponieważ ona jest zszyta. Czyli tak, ostatnie robimy oczko ścisłe z naszych tutaj, z tego wzoru. I w dalszej części będziemy już zszywać sobie bluzeczkę. Ja już jedną część zszyłam, żeby Wam pokazać i wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc tak, na początek oczywiście musicie sobie zmierzyć, ile potrzebujecie tutaj zostawić przestrzeni na pachę, w zależności od tego, czy chcecie mieć wąską, czy szeroką. Z każdej strony odliczyć po tyle samo oczek, zarówno z jednej, jak i z drugiej, tutaj, i w środku będziemy mieć odpowiednią liczbę oczek. Dokładnie to samo trzeba zrobić sobie z drugiej strony, wiadomo, żeby rękawki były takie same. I ja przerobiłam już pierwszą część, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądał rękawek. Jeśli właśnie chodzi o ten rękaw, to pomimo, że zostawiam tutaj troszeczkę szerzej, on się troszeczkę jeszcze zawęża, więc on tak się po prostu będzie taki bardziej okrągły, więc wydaje mi się, że trzeba zostawić około 2 cm więcej w stosunku do tego tutaj ostatecznej. Poza tym może się jeszcze tu rozciągnąć, więc zobaczcie, że nawet miałam około 20 cm, a po zaokrągleniu mam 17, 18, coś takiego. Tak będę wykonywała wzór, żeby właśnie ten rękawek się tutaj ładnie ściągnął i zaokrąglił. I za chwilkę Wam pokażę, jak będziemy to robić. Oczywiście na początek musicie sobie znacznikami poznaczyć, dokąd będziemy zszywać. Zszywanie zaczniemy na lewej stronie, czyli układamy sobie bluzeczkę na lewą stronę. Przekładamy w taki sposób, żeby po prostu te dwie krawędzie nam się tutaj zeszły. I teraz po prostu robimy sobie pętelkę podstawową. Wbijam szydełko w pierwsze oczko, tutaj, i w drugie, na drugim panelu również tutaj w pierwsze oczko z tego rzędu bocznego. Te oczka bardzo ładnie widać, więc po prostu wbijamy się w pierwsze oczka i będziemy sobie doczepiać włóczkę, czyli biorę moją pętelkę, przekładam przez te dwa oczka i robię oczko ścisłe. Następnie będę po prostu zszywała oczkami ścisłymi, wybierając oczko po oczku z każdej strony, czyli tak, jedno oczko z tej strony, drugie oczko z tej, przekładam włóczkę i robię oczko ścisłe. I w taki sposób zszywamy sobie do momentu, do naszych pach, do momentu, gdzie wyznaczyliście sobie znacznik, gdzie będzie szerokość na pachę. Czyli tak, tu sobie zszyjemy oczkami ścisłymi. Ja to już mam z jednej strony zszyte. Tak będzie wyglądało szycie oczkami ścisłymi. Ten szef będzie ładny, stabilny, więc po prostu polecam sobie w ten sposób zszyć. Natomiast ja dojdę sobie już tutaj do tego momentu i pokażę Wam, jak przerobić rękaw. Zszyłam sobie już cały mój bok i teraz tak, nie obcinamy włóczki, tylko wyciągam sobie troszeczkę tutaj większe to oczko, po to, żeby mi się nie zgubiło. Natomiast wkładam sobie rączkę tutaj teraz do środka i przewrócę bluzeczkę na drugą stronę. Czyli zobaczcie, włóczka idzie do środka i ja sobie tutaj po prostu odwracam już na prawą stronę, ponieważ teraz będziemy już pracować na prawej stronie. W ten sposób. Jeśli zszywaliście inną metodą, po prostu tą część rękawa
trzeba wykonać na prawej stronie po zszyciu na lewej i trzeba sobie po prostu doczepić włóczkę. Ja natomiast skorzystam z tego, że zostawiłam sobie tutaj włóczkę dalej nieobciętą, więc będę po prostu dalej pracowała na tej włóczce i robiła sobie dalej rękawek. Ok, teraz tak, zmniejszam sobie już to oczko tutaj. Mamy to oczko zmniejszone i robię sobie tutaj, ściaśniam oczko do góry. Następnie w następnym oczku w ogóle dookoła wykonamy sobie półsłupki nawijane. Czyli teraz tak, w następnym wolnym oczku będę robiła półsłupek nawijany, czyli robię narzut, wbijam się w oczko całe, przekładam, pobieram i przekładam przez 3. Tutaj sobie zaznaczę. Oczywiście pamiętajcie, że jak robicie rękawek jeden, no to jest prosto, natomiast drugi musimy zrobić dokładnie tak samo, więc musicie sobie pamiętać albo zaznaczyć, ile macie tutaj oczek dookoła, po to, żeby właśnie wyszło Wam tyle samo. Jeśli dobrze wpięliście sobie znaczniki, to zawsze powinno Wam wyjść tak samo, jeśli będziecie robić tak jak ja. I teraz przerabiamy sobie półsłupki nawijane dookoła. Ja zmniejszyłam sobie tutaj szydełko na 3 mm. Ojej, no właśnie, źle, ponieważ pierwszy przerabiałam szydełkiem 3, więc tu również wezmę sobie szydełko 3 mm, po to też, żeby właśnie jeszcze troszeczkę ten rękawek tak zawęzić. Oczywiście nie musicie tego robić, ale mi tutaj akurat lepiej pracowało się szydełkiem mniejszym, ponieważ jest tu już inny wzór, więc on byłby za bardzo taki luźny. Czyli tak, wbijam się każde kolejne oczko i przerabiam sobie półsłupki nawijane. Przerobię sobie tak dookoła i mam przerobione dookoła półsłupki. I tutaj jeszcze w tym oczku zrobię sobie półsłupek, pomimo że ono prawdopodobnie było łączeniowe, ale w miejscu, w którym po prostu mamy większą dziurkę, warto jeszcze sobie zrobić półsłupek. Natomiast pamiętajcie, że ta liczba musi być dokładnie taka sama w pierwszym, jak i w drugim rękawie. Ok, teraz tu, gdzie miałam znacznik, robię sobie po prostu oczko ścisłe, łączę sobie jak gdyby to okrążenie w taki sposób. Teraz będę wykonywała inny ściek, będę robiła oczka ścisłe nawijane z narzutem, tylko w tylną pętelkę. I teraz, tu gdzie mieliśmy łączenie, robię jeszcze raz narzut i jeszcze raz wbijam się tylko w tylną pętelkę tutaj, czyli zobaczcie, to było oczko łączeniowe, tak ono wyglądało, natomiast jeszcze raz w tym samym oczku, tylko w tylnej pętelce robimy narzut, wbijamy się, przekładamy przez tylną i przekładamy przez 2. Czyli jak gdyby robimy sobie oczko ścisłe z narzutem zaraz po połączeniu. I teraz w każdym takim oczku, w tylnej pętelce, tutaj, będziemy dokładnie przerabiać ten sam ściek. Czyli tak, od góry wbijam się w tylną pętelkę, przekładam pod i przez 2. Narzut, wbijam się tutaj od góry w tylną, przekładam i przez 2. Tak naprawdę dzięki temu musi Wam zostać tutaj taka pojedyncza pętelka. Wtedy wiemy, że dobrze się wbijamy. Czyli zobaczcie, cały czas tylną pętelkę dookoła, oczka ścisłe z narzutem. Oczywiście trzeba patrzeć, bo mi się zahaczają inne niteczki, ale wbijam się tak. Czyli zobaczcie, powstaje nam tylko ta jedna pętelka z przedniego oczka. I robimy tak dookoła. I przerobiłam sobie cały ten rządek. Zobaczcie, że ten rękawek już zaczyna nam się ładnie formować. I teraz słuchajcie, robimy sobie tak cały czas, nieprzerwalnie, dookoła, bez łączenia. Robimy ten sam ściek. Czyli zobaczcie, tutaj mam ostatnie oczko. Tu miałam oczko małe, łączeniowe, więc je pominę. Po prostu wbiję się w to kolejne. Czyli już nie będę tutaj łączyła, ponieważ ściek jest bardzo niski, więc nie ma sensu tutaj łączyć. Po prostu przechodzę dalej i wykonuję ten sam ściek cały czas w tylną pętelkę, oczka ścisłe
z narzutem. Cały czas tak samo. I właśnie po przerobieniu już kilku rzędów będzie widać te takie falowane pętelki. Już za chwilkę Wam pokażę. Dokładnie tutaj te. I teraz tak naprawdę od Was zależy, jaki długi ma być ten rękawek, jak długo sobie zrobicie, ile sobie zrobicie właśnie takich rzędów. To wszystko tak naprawdę od Was zależy. Takich okrążeń można zrobić naprawdę kilka bądź kilkanaście. Oczywiście ja sobie przerobię dosłownie tyle samo na drugim rękawku. Wiadomo, że muszą być takie same i powiem Wam, jak zakończyć. Ja już przerobiłam sobie cały rękawek, dokładnie tyle samo co w drugim. Oczywiście okrążenie kończymy mniej więcej w tym samym miejscu i ja po prostu jako ostatnie oczko przerabiam sobie oczko ścisłe, już nie z narzutem, tylko zwykłe ścisłe. Następnie wyciągam sobie tą pętelkę trochę większą, wbijam się szydełkiem tutaj od tyłu w tylną pętelkę, tu przekładam tą pętelkę, nakładam na szydełko i teraz przekładam jak gdyby tą pętelkę właśnie pod. I tutaj robię oczko ścisłe. I zaciągam. W taki sposób sobie tutaj kończę. Naprawdę bardzo mała widoczna różnica, jeśli chodzi o wysokość. Tą niteczkę trzeba sobie pochować i tak samo zrobić z drugiej strony. Oczywiście mamy rękawki gotowe, więc trzeba się zająć teraz dołem. Dół jest troszeczkę pofalowany, tym się nie przejmujcie, zaraz sobie go obrębimy. I jeśli chodzi o dolny ściągacz, to u mnie jest on dokładnie taki sam jak na rękawkach, z tym, że zaczynam go robić trochę inaczej, ponieważ nie mam tutaj ładnych oczek, więc muszę sama wygenerować sobie te oczka. Więc zabieramy się za doczepienie włóczki, mniej więcej zaczynamy sobie w miejscu, gdzie mieliśmy szef, robimy sobie pętelkę podstawową i przeciągamy sobie w dowolnym miejscu tu, gdzie było po prostu, tu, gdzie był szef. Wbijam sobie szydełko, dalej pracuję mniejszym szydełkiem 3 mm i robię oczko ścisłe. Następnie dookoła będę robiła sobie taki łańcuszek z oczek ścisłych po to, aby ładnie dół się układał. I teraz tak, ja już próbowałam, jak to mniej więcej u mnie będzie wyglądało. Ja mam tą bluzeczkę dosyć szeroką, więc u mnie, żeby stworzyć łańcuszek, będę się wbijała raz w przestrzeń, która jest tutaj, a raz w przestrzeń, która jest tutaj. Czyli tak naprawdę ten rząd i ten rząd stworzy mi dwa oczka. Oczywiście na początku jest tutaj szef, więc można sobie zrobić bliżej to oczko. Jeszcze tutaj na przykład w tym miejscu. Ilość oczek nie ma znaczenia tak naprawdę, czy jest to liczba parzysta, czy nieparzysta, czy dokładnie taka sama z przodu, czy z tyłu. Po prostu pracujemy sobie dookoła. Oczywiście robimy sobie tutaj, wpinamy sobie znacznik, byśmy wiedzieli, gdzie jest początek. Następnie jeszcze raz wbijam się, tak jak mówiłam, tutaj, dosłownie pod ten pierwszy słupek, półsłupek i robię oczko ścisłe. Następnie wbijam się pomiędzy tutaj, mamy taki łańcuszek z dwóch oczek, więc po prostu bliziutko tutaj wbijam się szydełkiem i robię znowu oczko ścisłe. Teraz ta przestrzeń, tutaj oczko ścisłe. Teraz ta przestrzeń tutaj pomiędzy tymi dwoma oczkami tak naprawdę można sobie nabrać albo te oczka, albo tutaj z dołu. Tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie się wbijecie, bylebyście sobie po prostu opracowali swoją metodę w miarę taką samą, wbijacie w miarę podobnie, żeby po prostu ładnie bluzeczka wyglądała. I teraz tak, ja już próbowałam robić sobie te oczka ścisłe i dla mnie robienie oczek ścisłych w taki sposób będzie odpowiednie, natomiast gdy dla Was się okaże, że będzie to za gęsto, możecie sobie tutaj zrobić jedno oczko, tu drugie i tu jeszcze trzecie. To wszystko zależy od tego, jaką macie szerokość bluzeczki, więc liczba tych oczek tak naprawdę jest dowolna, w zależności od tego, ile potrzebujecie sobie zbudować tutaj tej przestrzeni. Dla mnie wbijanie się po 3 oczka, czyli jak gdyby tu jedno, tu drugie i tu trzecie było za gęsto, wręcz nawet się po prostu bluzeczka rozszerzyła. Dlatego
wbijam się w taki sposób, że tu jedno oczko, tu gdzie były te półsłupki, takie zmienione, a tu gdzie mam dwa, po prostu można nabrać dwa i przerobić jako jedno. I w taki sposób będę robiła sobie dookoła, tylko się tutaj muszę cofnąć niestety, bo źle mi się nabrało, wystaje mi nitka. A to nawet jest chyba z poprzedniego, no nie szkodzi, tego nie będzie widać. I zobaczcie, w taki sposób po jednym oczku dodaję. Robimy te oczka luźno, nie zaciskamy zbyt mocno, bo później będziemy musieli się w nie wbić. Czyli zwykłe oczka ścisłe dookoła wzoru. I zobaczcie, u mnie się troszeczkę już tutaj zagęszcza. Ja to potrzebuję, ponieważ mam bardzo szeroką bluzeczkę i wzór ma tendencję do rozszerzania się, więc u mnie tyle wystarczy. Ale jeśli potrzebowalibyście na przykład więcej tych oczek zrobić, to wtedy, tak jak mówię, po prostu wbijamy się na przykład tutaj i na przykład jeszcze raz tutaj. I wtedy mamy jak gdyby 3 oczka na 2 rzędy. Ale dla mnie jest to za dużo, więc zrobię po prostu moją techniką, a Wy sobie sprawdźcie, która będzie dla Was najlepsza, czy macie bardzo szeroką bluzkę, czy nie. I sami zadecydujcie, czy wbijacie się w 2 oczka, robicie, czy w 3. Ok, zrobię sobie tak dookoła. Przerobiłam sobie łańcuszek już dookoła, dokładnie w tych samych miejscach, co Wam mówiłam. Następnie tutaj połączę sobie z tym pierwszym oczkiem. Połączę sobie ten ściek. Miałam tutaj pierwsze oczko łańcuszka. No właśnie, też trzeba uważać, żeby to nie było zbyt ciasno. I mam połączone. Teraz będę wykonywała od razu oczka ścisłe z narzutem, czyli nie zrobię tutaj tak jak tutaj miałam półsłupki, nie chcę takiej przerwy. Tutaj od razu wykonam oczka ścisłe z narzutem. Jeśli chcecie, możecie zrobić tak jak na ramionach, ale myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby. Czyli zobaczcie, teraz to jest moje pierwsze oczko, te połączeniowe. Je na razie pomijam. I teraz od następnego będziemy się wbijać właśnie w te oczka, które stworzyliśmy tutaj i przerabiać oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut. Wbijamy się w te oczka. Niestety właśnie, jeśli się zrobiło za ciasno, to może być ciężko z przebiciem się, ale się uda. Można wziąć nawet mniejsze szydełko. Czyli tak, teraz pracujemy na tych oczkach, które stworzyliśmy dookoła. Ja też po to je stworzyłam, żeby właśnie ta krawędź była ładniejsza, równa. Sami zobaczycie, że ten łańcuszek powoduje, że ta robótka, ten dół się ładnie zaokrągli i też będzie ładnie równo szło. To dopiero tak naprawdę będzie widać przy kolejnym rzędzie. Na razie musimy sobie zrobić ten rząd dokładnie tak samo, jak robiliśmy oczka ścisłe z narzutem dookoła przy ramionach, czyli musimy wykonać właśnie tą część. Zobaczcie, że dzięki temu tu jest po prostu ładnie, równo, nie ma żadnych dziurek, tak jak to by było, gdybyśmy od razu robili na tej krawędzi, która była właśnie taka szeroka. Dobrze, czyli robię sobie to dookoła. Ok, mam zrobione już pierwsze okrążenie, czyli oczka ścisłe z narzutem, dookoła już łańcuszek wygląda inaczej. I słuchajcie, teraz robimy dokładnie to samo, co robiliśmy przy rękawie, czyli ja tutaj nie łączę z orzędy, tylko po prostu przerabiam w tylną pętelkę, tak samo oczka ścisłe z narzutem. Czyli już robimy dokładnie to samo, co robiliśmy na rękawach. Zobaczcie. I znowu zostaje nam tutaj ta sama fala, która jest na górze na rękawkach. Czyli wybieramy tylko tylną pętelkę. I znowu, takich rzędów można zrobić sobie tyle samo co na rękawach, bądź może być więcej. To wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Oczywiście kończymy w miarę w tym samym punkcie, co zaczęliśmy i dokładnie tak samo kończymy jak rękawki. Ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już skończyłam robić dolny ściągacz. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Jest on troszeczkę szerszy. Oczywiście kończymy w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy i chowamy sobie wszystkie niteczki. Ja tak naprawdę zrobiłam też już górę, czyli dekolt. Nie będę tego pokazywała, ponieważ jest to dokładnie taka sama praca jak na dole.
I teraz w zależności tylko od tego, jak bardzo chcecie sobie zmniejszyć ten dekolt, to po prostu robimy tyle oczek łańcuszka dookoła na początku. Ponieważ ja miałam dosyć szeroki dekolt, więc u mnie tą samą techniką co na dole wbijałam się zahaczając raz o 2 oczka tutaj i tworząc jedno oczko łańcuszka i raz w środku, czyli dokładnie to samo, co pokazywałam Wam na dole, dlatego nie będę robiła tego samego, po prostu włóczkę trzeba doczepić gdzieś na boku najlepiej, żeby nie było widać, zrobić sobie pierwszy łańcuszek z oczek ścisłych i później przejść do tego samego wzoru. To jest mój pomysł na bluzeczkę, tak sobie postanowiłam ją wykończyć. Oczywiście Wy możecie użyć innej metody, innej techniki. Pamiętajcie tylko, że jeżeli nie chcecie, żeby ona się zbytnio zawęziła, musicie częściej robić te oczka łańcuszka. Na przykład, tak jak Wam pokazywałam, jedno oczko łańcuszka w jednym oczku tutaj i w następnym również. I później w tym tutaj półsłupkach, czyli jak gdyby na ten rząd 3 oczka. Albo po prostu dostosować sobie swoją najlepszą metodę. Mój dekolt był szeroki, ale dzięki temu, że właśnie zastosowałam ten łańcuszek dokładnie taki sam jak na dole, bluzeczka się zawęziła. Tak jak tutaj widzicie, również jest zawężona. Jeśli potrzebujecie szerzej, tych oczek łańcuszka po prostu musi być więcej. Ok, to by było na tyle. Bluzeczkę już wykończyłam, przeprałam. Wzór ładnie się ułożył, więc również polecam Wam wyprać bluzeczkę po skończeniu, no i cieszyć się kolejną robótką. Także serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!